Jeden z tych zegarków to smartwatch za 120 zł, a drugi to Apple Watch Ultra, który kosztuje prawie 4000 zł. Na pierwszy rzut oka są one bardzo do siebie zbliżone, ale który to który? Zapraszam do materiału. Zegarek HK10 Ultra 3 dostępny jest na AliExpress i tak się składa, że zamawiając jeden, dostałem dwa i mogę Wam jeden oddać. Szczegóły znajdziecie pod koniec materiału. Na AliExpress są aktualnie promocje, więc linki i kupony znajdziecie w opisie. A przechodząc do zegarków, to trzeba przyznać, że ciężko jest odróżnić jeden od drugiego. Rozmieszczenie przycisków, kolory wypadają niemal tak samo. Na prawej stronie mamy koronkę i jeden z przycisków. Na stronie lewej jest przycisk ten pomarańczowy od trybów sportowych. Otwory na głośnik wyglądają tak samo. Pierwsza różnica jest widoczna na spodzie, gdzie mamy inny układ diod, które mierzą nasze parametry. Napisy dookoła nich także są inne, no i na przykład różnica jest widoczna na zapięciu pasków. Te w HK10 są słabszej jakości, mimo że jedne i drugie pasują do siebie naprzemiennie. W zestawie z HK10 dostałem dwa paski, jeden silikonowy pomarańczowy, drugi materiałowy. Nie mam odniesienia bezpośrednio do takich samych pasków oryginalnych, bo Apple Watch Ultra 2 mam na takim pasku materiałowym, który swoją drogą jest średnio wygodny. Wolę ten materiałowy od tego HK10. W obu jest też w zestawie ładowarka magnetyczna, ale HK10 ładuje tylko się z jej pomocą, a Apple Watch Ultra ładuje się także bezprzewodowo. Sam wyświetlacz w HK10 Ultra to AMOLED o przekątnej 2,2 cala. Jak deklaruje producent, jest to AMOLED z rozdzielczością 410 na 494 piksele. I tak w zasadzie obok Apple'a wypada on nieźle, oferuje ładne i żywe kolory. Mamy tu inny tryb Always On Display, bo w Apple'u jest on spięty z aktualną tarczą i płynnie wygaszający się ekran przechodzi w tryb Always On. A w HK mamy mniejszy wybór i z góry już musimy wybrać styl tarczy. Jeżeli chodzi o system, to pierwsza i zasadnicza różnica jest taka, że HK10 działa zarówno z Android, ale też i iOS, a Apple Watch tylko z iPhone'ami, ale o aplikacjach zaraz. Sam interfejs jest bardzo do siebie zbliżony. Widać, że Chińczycy włożyli trochę pracy, żeby skopiować zakładki i menu. Tarczę główną możemy ustawić taką samą na obu zegarkach, z taką różnicą, że na HK10 po jej dotknięciu aktywuje się tryb czerwony, czyli ten teoretycznie lepszy do korzystania w nocy, a na Apple Watch Ultra tryb czerwony ustawia się automatycznie po zmroku, a dotknięcie na przykład na pogodę przenosi nas do zakładki pogody. Tego brakuje w HK10, tam tylko zmieniamy ten tryb czerwony. Z góry ściągamy belkę z powiadomieniami i o ile w Apple Watch mamy pełne powiadomienia z obrazkami z możliwością odpowiadania, to na HK10 powiadomienia są skrócone i nie mają pełnej treści przy dłuższych wiadomościach. Z dołu mamy widgety, które wyglądają podobnie na obu zegarkach. Wciskając koronkę przechodzimy do menu i tutaj mamy niemalże identyczne ikonki. I tutaj możemy łatwo przesuwać się z pomocą tej koronki, tylko w tym miejscu warto też zwrócić uwagę na wibracje, bo na HK10 są one takie tępe, a zegarek Apple daje nam przyjemne wrażenia podczas przesuwania koronką. Przyciskiem dolnym w jednym i drugim przechodzimy do belki ze skrótami do ustawień, a przyciskiem z prawej wyświetlają nam się aktywności. No i widzicie sami, że o ile na pierwszy rzut oka wszystko jest podobne, to jednak przechodząc głębiej, no to widać, że sposób wyświetlania danych jest sporo gorszy i do tego tłumaczenie polskiego w zegarku HK10 jest przeciętne. Jakie mamy tu funkcje, a czego brakuje względem Apple Watch? Jest tu pomiar kroków, snu, tętna, nawet zegarek HK10 ma pomiar ciśnienia, ale zestawiając go z prawdziwym ciśnieniomierzem, to wyniki są randomowe. A i te kroki, sen, tętno w porównaniu do Apple Watch, który nosiłem obok tego zegarka, daje nam różne wyniki. Sen na ogół był ok, ale czasami zegarek potrafił moje nocne przebudzenie na 5 minut zarejestrować jako koniec snu i miałem zapisane tylko 2 godziny. Jeżeli chodzi o tętno, to względem Apple Watch wahało się one o 3-4 punkty w trybie spoczynkowym, a przy aktywności to już wyniki głupiały. Za późno, tak jakby te tętno wzrastało i za późno spadało. Czasami tętno maksymalne pokazywało jakieś aż za wysokie. Zegarek HK10 niby ma zakładkę z płatnościami, jednak system pokazuje tylko jakieś chińskie systemy. Normalnie u nas nim nie zapłacimy. Z poziomu HK10 możemy wykonywać połączenia, jednak jakość budowanego głośnika i mikrofonu jest sporo gorsza od Apple Watch i rozmówca słabo nas słyszy, a dodajmy jeszcze, że zasięg Bluetooth tego zegarka to około 10 metrów, więc musimy mieć telefon ciągle przy sobie. Zakładka mapy, zamiast uruchomić mapy, pokazuje nam QR kod, który przenosi nas do aplikacji na telefonie.
Na plus możemy wgrać tu zdjęcia, jest dyktafon do tworzenia notatek głosowych, na zegarek możemy też wgrać muzykę, ale tak jak mówiłem, wbudowany głośnik jest słaby. Da się też podłączyć słuchawki na Bluetooth, które tutaj w tym wypadku pomagają. No i mamy też kalkulator, a jest nawet wbudowana gra. W aplikacji da się pobrać jeszcze jakieś inne. No i właśnie, jeśli o aplikacji mowa, to nazywa się ona Wear Fit. Aby ją pobrać, w sumie najłatwiej jest zeskanować QR-kod, który jest widoczny zaraz po uruchomieniu zegarka. I aplikacja jest dostępna na Android, ale też na iOS i powiem Wam, że jeżeli chodzi o połączenie, to faktycznie działa ona na obu systemach. Ważne jest, aby wykonać tam wszystkie kroki, o które prosi nas aplikacja, czyli wyrazić wszystkie zgody, dać pełny dostęp bez ograniczeń baterii i dostęp do powiadomień, tak aby zegarek się nie rozłączał i pokazywał powiadomienia. A sama aplikacja? No cóż, to chyba najgorszy punkt tego zegarka. Jest spolszczona przez słabej jakości translator. Dodatkowo jest to jakieś dziwne połączenie chińskiego TikToka z aplikacją sportową. A dodatkowo część funkcji Pro, jak chcecie, żeby nie było reklam, to są one płatne. A tak, no to musicie liczyć się z tym, że co jakiś czas, jak chcecie sprawdzić statystyki, to może wywalić Wam się na cały ekran reklama, którą, żeby pominąć, trzeba chwilę poczekać. Więc raczej jest to sprzęt dla osób, które nie chcą sprawdzać statystyk w aplikacji. Najlepiej w ogóle do tej aplikacji nie zaglądać. Jest nawet opcja uruchomienia aktywności sportowej z poziomu aplikacji, ale jest taki problem, że wtedy nie mamy żadnych komunikatów na zegarku. I właśnie w kwestii sportu to jest kolejny minus, brakuje tu GPS-a. Ale dałoby się to przeżyć, gdyby zegarek korzystał z GPS telefonu, jeżeli jest w zasięgu Bluetooth. Ale tutaj albo ja coś źle skonfigurowałem, albo po prostu nie da się tego ustawić i albo uruchamiamy aktywność z poziomu zegarka i on zbiera jakieś randomowe wyniki na trasie 6-kilometrowej z Apple Watch, to ten HK10 pokazał mi przebieg, nie wiem, 3 km i nie mam żadnego podglądu trasy, no bo nie ma tu GPS-a. Co znaczy oczywiście, że telefon miałem przy sobie. A jak wspomniałem wcześniej, jak odpala aktywność z poziomu aplikacji, to nie mam wtedy żadnych statystyk na ekranie zegarka. Jak dla mnie jest to bez sensu i o ile sam wygląd trybu aktywności wypada bardzo podobnie, no to zbierane dane i wyniki w ogóle nie mają sensu i się do niczego nie nadają. Na koniec warto jeszcze powiedzieć, że ja wybrałem wersję HK10 Ultra 3 Gen 5. Z tego co widzę na aukcjach jest bardzo duży wybór, są wersje starsze, Gen 4, Gen 3, są też takie z dopiskiem Max, ale w sumie ciężko mi powiedzieć, czym one się różnią. Ja mam ten model, no i pokazuję, jak działa właśnie ten. Z tego co się orientuję, to żaden z tych HK10 Ultra 3 nie ma wbudowanego GPS, no i tak w zasadzie ten zegarek sprawdza się głównie do tego, że fajnie wygląda. Producent się chwali też tutaj na opakowaniu, że mamy tu czat GPT, ale ten czat no to działa w aplikacji i jest to w ogóle jakaś okrojona aplikacja. Lepiej z tego bym nie korzystał, bo nie wiem, gdzie te dane później są podawane dalej. No i tak w zasadzie ten zegarek sprowadza się głównie do tego, że nieźle wygląda, kosztuje dużo mniej niż pierwowzór, pokazuje powiadomienia, chociaż też potrafi się czasami rozłączyć, jak mamy słaby zasięg, no bo tak jak mówiłem, zasięg Bluetooth jest tu kiepski, no i te powiadomienia też nie pokazują się w pełni, tak jak na innych zegarkach. No, słabo radzi sobie z pomiarem snu, do zapisu aktywności w ogóle się nie daje, niemniej jednak kosztuje lekko ponad 100 zł, no i chyba właśnie nadrabia swoim wyglądem. No i bym jeszcze zapomniał o baterii, no to tutaj, jeżeli chodzi o nią, ona wypada podobnie do tego, co mamy w Apple Watch Ultra. Tylko tutaj zaznaczę jeszcze, że w Apple Watch mamy GPS, mamy wszystkie te pomiary, które cały czas działają, a w tym HK10 te pomiary są średnie, no i nie mamy GPS, no a przy tym bateria wypada podobnie, może gdzieś będziemy mieli jeden dzień pracy dłużej, no ale te 3-4 dni pracy musimy sobie tutaj liczyć. Jeżeli mimo wszystko chcecie dostać testowany model, no to standardowo musicie być subskrybentem kanału, no bo konkursy są dla stałych widzów. No i napiszcie komentarz zaczynając od K, żebym mógł Was odróżnić, jaka funkcja w smart zegarku jest dla Was najważniejsza. Wybiorę jedną osobę, a szczegóły znajdziecie w opisie. I w opisie jest też link do promocji na AliExpress, no bo od nich dostałem ten zegarek do testów, więc też linkuję do ich promocji. Miło też będzie, jak udostępnicie ten materiał dalej, no i możecie zostawić motywującego kciuka pod filmem. Dzięki za oglądanie, do następnego. Cześć!